Szanowni Państwo, w tym ostatnim z cyklu filmów o mini wkrętakach zwanych Stabis opowiem o rozwiązaniach wyposażonych w grzechotkę. Przy okazji zaprezentuję, jak marki, których produkty przedstawiałem w części drugiej, podeszły do tego tematu. Od razu widać, że na filmie nie pojawi się już wicha. Niestety nie udało mi się znaleźć odpowiednika tamtego wkrętaczka wyposażonego w grzechotkę. To miejsce za to uzupełniłem narzędziem Milwaukee. Pozostałe marki pozostają bez zmian. Zacznijmy od wkrętaka Wolfcraft. Już na pierwszy rzut oka widać, że diametralnie różni się on od swojego poprzednika bez grzechotki. Ma inne mocowanie bitów i inny kształt rękojeści, ale przede wszystkim jest zauważalnie większy. Cały wkrętak z dosyć mocno wysuniętym uchwytem na bity ma 116 mm długości, a sama rękojeść aż około 90 mm. Rękojeść jest spłaszczona i szerszy bok ma 35 mm, a węższy 25 mm. W komplecie znajdziemy 5 bitów, z czego 4 schowane są w magazynku, a całość waży 122 gramy. Oznacza to, że samo narzędzie ma masę około 100 gramów. Ze skokiem 18 stopni grzechotka nie należy do najprecyzyjniejszych. Żółty pierścień służy do ustawiania kierunku pracy, grzechotkę można też zablokować. Jednak patrząc na sam wkrętak, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w której pozycji ustawiony jest aktualnie pierścień. Poza tym sama konstrukcja powoduje, że uchwyt na bity się delikatnie porusza na boki. Bit trzyma się w uchwycie dzięki wewnętrznemu magnesowi. Rękojeść wykonana jest z dwóch tworzyw: zielonego gumowego i czarnego plastiku. Z tyłu rękojeści zaś znajduje się odkręcana pokrywka, pod którą umieszczony został magazynek na bity. Chociaż raczej powinienem powiedzieć pojemnik, bowiem końcówki wkładamy tutaj luzem. Jeśli dobrze pokombinujemy, wszystkie 5 z zestawu się tutaj zmieści. Jednak to najmniej wygodne spośród wszystkich dotychczas omawianych przeze mnie magazynków na bity. Wydawałoby się, że spłaszczona rękojeść powinna w sposób znaczący przeciwdziałać turlaniu się tego wkrętaka po pochylonej powierzchni. Jednak wypada on gorzej niż wersja bez grzechotki. Niemniej jednak wciąż uzyskuje dobry wynik, zaczynając się przemieszczać dopiero po przychyleniu powierzchni o ponad 10 stopni. Akurat ten produkt Wolfcraft niezbyt mnie przekonuje. Trudno mówić w jego przypadku o pracy jak typowym wkrętakiem typu Stabi. Chyba nawet wygodniej wziąć go w dłoń i używać w tradycyjny sposób. Jedyną jego zaletą jest to, że zajmuje on relatywnie mało miejsca, jak na wkrętak z grzechotką. Drugi z omawianych produktów to Stanley. W odróżnieniu od Wolfcrafta, w tym przypadku producent w zasadzie skopiował konstrukcję wkrętaka bez grzechotki, dodając jedynie między uchwytem a rękojeścią sekcję z odpowiednim mechanizmem. Również sam uchwyt minimalnie różni się od tego z poprzedniego modelu. Długość całego wkrętaka to teraz 109 mm, zaś rękojeści to 85 mm. Pozostałe jej cechy w ogóle się nie zmieniły, w tym także jej grubość, która wynosi 38 mm. Z magazynkiem pełnym bitów narzędzie waży 125 gramów, a zatem bez osprzętu masa jest porównywalna do sprzętu Wolfcrafta. Podobnie jak w przypadku Wolfcrafta, grzechotka nie jest zbyt precyzyjna i ma aż 18-stopniowy skok. Czarny pierścień pozwala na ustawienie kierunku pracy, a także na całkowite zablokowanie grzechotki. Uchwyt delikatnie przechyla się też na boki. Reszta konstrukcji pokrywa się z wariantem Stanleya bez grzechotki. Zatem mamy ogumowaną rękojeść, mamy wysunięty mocno uchwyt nabity wyposażony w magnes, nie mamy charakterystycznego kołnierza umożliwiającego wykorzystanie klucza płaskiego. W tym miejscu są za to drobne wytłoczenia, które mogą pomóc przy pokręcaniu palcami. Z tyłu rękojeści pod odkręcaną pokrywką mamy magazynek na 6 bitów. Aby się do niego dostać, należy obrócić i wyciągnąć wieczko, jednak warto je ostatecznie zdjąć z magazynka, aby mieć wygodny dostęp do znajdujących się tam końcówek. O dziwo, w odróżnieniu do wariantu bez grzechotki, dosyć łatwo ten wkrętak turla się po pochylonej powierzchni. Wystarczy już do tego kąt 6 stopni. Jeśli narzekałem już na rozmiar tego wkrętaka w wersji bez grzechotki, to w tym przypadku jest tylko gorzej. W kategorii, którą nazywam Stabi, wypada słabo.
Trzecie narzędzie to mini wkrętak od Milwaukee. Jego konstrukcja jest znacząco odmienna od pozostałych. Cały wkrętak ma 92 mm długości, a jego rękojeść 60 mm. W najszerszym zaś miejscu wkrętak ma 38 mm grubości. Ponieważ jednak wyposażony jest w przedłużone bity, które zamiast 25 mm mają 38 mm długości, to z założonym osprzętem długość wkrętaka wynosi już 116 mm. Z 7 dłuższymi bitami waży 152 gramy. Należy jednak pamiętać, że masa jednej sztuki takiego sprzętu wynosi nie 4, a 8 gramów, co sprawia, że po odliczeniu masy bitów sam nasz wkrętak jest nawet minimalnie lżejszy od poprzedników. Grzechotka ma tym razem dosyć dobry skok wynoszący 9 stopni. Rękojeść zaś stanowi jednocześnie magazynek, stąd częściowo jest ona otwarta. W górnej części mamy czarne ogumowanie prawie na całym obwodzie. Nie ma kołnierza do chwycenia kluczem płaskim, za to jest pierścień do ustawiania kierunku obrotu lub blokowania grzechotki. Znajduje się na nim piktogram, ale nie bardzo ułatwia on szybkie zorientowanie się, jak aktualnie ustawiony jest mechanizm. Uchwyt na bity wyposażony jest w magnes, który przytrzymuje osprzęt na miejscu. Oczywiście do uchwytu można włożyć także krótkie bity, a ich cały grot wciąż będzie wystawać. W pierwszej chwili może się wydawać, że budowa i wyprofilowanie magazynku powinny pozwalać na wypchnięcie jednego bita drugim w trakcie wkładania. Nic bardziej mylnego. Chcąc użyć jakąś końcówkę, trzeba ją wypchnąć przez wierzch wkrętaka. Pod względem stabilności na powierzchni wypadł przeciętnie. Zaczynał się sturliwać przy przechyleniu powierzchni rzędu 9 stopni. Trzeba przyznać, że także pod względem wygody pracy w kategorii Stabis wypadł zdecydowanie lepiej od dwóch poprzedników. Ostatni prezentowany mini wkrętak to Wera Craftform Compact Stabi Magazine RA1. Nie różni się on bardzo w stosunku do wersji bez grzechotki. Jedynie w miejsce ciut wystającego uchwytu na bity pojawił się srebrny pierścień z tworzywa pozwalający na ustawienie trybu pracy. Długość całego wkrętaka wynosi 69 mm. Jest to jednocześnie długość rękojeści z pierścieniem. Szerokość rękojeści zaś wynosi 38 mm. Wkrętak z magazynkiem wypełniony jest 6 bitami i waży 133 gramy. To znaczy, że podobnie jak poprzednicy, jeśli nie liczyć osprzętu, ma masę około 100 gramów. Wyposażony jest w dosyć precyzyjną grzechotkę o skoku około 7,5 stopnia. Na pierścieniu służącym do ustawiania kierunku obrotu wyraźnie widoczny jest wskaźnik, który pokazuje na obudowie, w jakim trybie znajduje się grzechotka. Czy można pokręcać w lewo, w prawo, czy może jest zablokowana. Pierścień ten częściowo jest sześciokątny, można zatem myśleć o użyciu z nim klucza płaskiego. Uchwyt o charakterystycznym kształcie i barwach również w tym przypadku wykonany jest z dwóch materiałów. Zielony to guma, czarny to plastik. Tylny magazynek wysuwa się wraz z wieczkiem, ale jest on na stałe przymocowany do rękojeści. Aby dostać się do konkretnych bitów, trzeba nim odpowiednio przechylać. Oczywiście Wera oferuje kilka wariantów tego mini wkrętaka, różniących się dołączonym osprzętem. Ja wybrałem model z bitami udarowymi, gdyż wyposażone są one w koszulki pozwalające na łatwą i szybką identyfikację typu grotu, tak zwane take it easy. Jeśli chodzi o ewentualne sturliwanie się z powierzchni, to radzi sobie jak jego bliźniaczy wariant bez grzechotki, czyli dosyć przeciętnie. Zacznie się turlać już przy 8-stopniowym przechyleniu. Z całej prezentowanej czwórki to ten mini wkrętak wypada moim zdaniem najlepiej. Tym razem oceniając prezentowane narzędzia jako wkrętaki w kategorii Stabi, w sposób znaczący ograniczę swoje rekomendacje. Wolfcraft i Stanley są już za długie jak na Stabis, a za krótkie jak na typowe wkrętaki. Chociaż da się nimi w miarę wygodnie pracować trzymając pełną dłonią. Propozycja Milwaukee jest dosyć ciekawa, chociaż według mnie otwarta konstrukcja magazynku bardziej przeszkadza niż pomaga. Jednak spośród wszystkich rozwiązań najbardziej lubię wkrętak Wery. Mimo wyposażenia w grzechotkę, niewiele się zmienił w stosunku do modelu bez tego mechanizmu.
jest wciąż krótki, szeroki i posiada magazynek.